Dziś mamy dla Was prawdziwą ucztę dla podniebienia. Ugotujemy zupę krem z dyni. To danie nie tylko jest smaczne, ale doskonale wpisuje się w sezon jesienny, który teraz nadchodzi, a dlatego, że dynie osiągają swój najwyższy taki smak, są najbardziej już dojrzałe. Zupa krem z dyni to prawdziwy klasyk kulinarny kuchni polskiej. Nie tylko polskiej, która rozgrzewa serce i ciało, a jej kremowa konsystencja i przyprawy i dodatki doskonale współgrają z aromatami, jakie wydobywają się z tej zupy. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak krok po kroku przygotować taką zupę, korzystając z tych składników, które macie praktycznie każdy w swojej kuchni. Czekają Was praktyczne wskazówki, jak stworzyć doskonałe danie na obiad lub kolację. A na koniec podkręcimy tą zupę jeszcze czymś wyjątkowym, ale to poczekaj i zostań z nami do końca. A żeby zacząć, to musimy co? Musimy jechać po dynię. Chodźcie, wybierzemy doskonałe dynie. Taksi taczka podjechała, pakujemy do bagażnika. My jesteśmy już z powrotem, jak widać, w naszej kuchni i będziemy robić z tej dyni. Wykroimy jakiś, nie wiem, myślę, że około kilograma. Trochę tych dyń kupiliśmy. Prawda, że jest tych rodzajów? Ja nie wiedziałem, że aż tyle rodzajów dyni jest. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ale puszcza wodę. Nie wodę, tylko sok dyniowy. Sok dyniowy, tak. A wybraliśmy taką jedną z największych. Nie, były większe. No. Na taczce było widać, że Pięknie duża wygląda. jest. Pięknie wygląda. Odłóżmy to. Już mam wykrojony ten kawałek, z którego będziemy robić zupę. Teraz musimy miąższ ze środka wybrać. Ja wybiorę ten miąższ i oczyszczę dynię. Pięknie. Tego nie wyrzucamy. Tu będziemy jeszcze wybierać pestki i będziemy je prażyć. Będziemy prażyć. Teraz ja resztę umyję i oczyszczę. Ja dzisiaj użyję tylko tego kawałka dyni. Jak się z nim rozprawię, to zważę dokładnie, ile jest. A na resztę zapraszamy w najbliższym czasie, śledźcie nasz kanał, bo będziemy robić jeszcze inne przepisy z dyni. Na pewno część z Was to zainspiruje. Przynajmniej ja będę się starał, żeby tak było. Dynia ma bardzo dużo witaminy C w sobie, bardzo dużo kwasu foliowego, beta-karotonu. Także jest to takie warzywo, no nie przez wszystkich doceniane, ale naprawdę tak będzie lepiej. Szybciej.
Trochę pracy to wymaga, ale to jest bardzo proste danie, tylko z tą dynią zabawy. Tak, sam przepis sam w sobie jest naprawdę banalnie prosty, ale jest tak wdzięczny później przy jedzeniu, bo nie wiem, kochani, czy wiecie, ale ludzie według mojej filozofii dzielą się na dwa rodzaje ludzi. Na tych, którzy żyją, żeby jeść, i tych, którzy jedzą, żeby żyć. Ja sam jeszcze nie wiem, do którego z tych rodzajów należę. Pracuję nad tym, żeby to rozszyfrować, ale jest cholera trudno. Tak pół na pół Pół na pół, tak. w twoim wypadku. A powiedz, ty już rozpracowałeś, do którego należysz? Żyjesz, żeby jeść, czy jesz, żeby żyć? I oto jest pytanie. Tak. Z dynią już się rozprawiłem, teraz biorę się za cebulę. Cebulę musimy pokroić drobno. Nieważne jaka kostka, to i tak wszystko będzie blendowane na koniec. Ale po prostu jak będzie im drobniejsza, tym szybciej nam się zeszkli. Teraz obok cebuli zaraz pokroimy czosnek. A nie musi być bardzo drobno, bo tak jak wspominałem, będzie blendowane. Chodzi o to, żeby nam się ładnie to szybko zeszkliło. Jeszcze gdzieś był jeden ząbek, 4 ząbki czosnku do tej zimy. Dobrze. Dajmy trochę tłuszczu. Ja daję oliwę. I na tą oliwę rzucamy cebulę i czosnek. Pamiętaj, żeby za bardzo nie był rozgrzany tłuszcz, bo jak dasz za bardzo rozgrzejesz, to ta cebula się spali. Dostanie za wysoką temperaturę, a chodzi o to, żeby to ładnie zeszklić, a nie spalić. Dobrze. A ja teraz wezmę się za marchew. I teraz marchew po prostu w talarki pokrójmy. Też lekko podsmażyć. 3 marchewki. I tak na tym etapie tutaj możemy już rzucać marchew. I to wszystko musimy poddusić. Teraz kroimy dynię. Też na mniejsze kawałki, jakąś taką kosteczkę albo coś zbliżonego. Tak jak wspominałem, będziemy to blendować. I teraz wrzucamy, mamy starowaną wagę. Wrzucamy do miski i postaramy się zważyć, ile tej dyni tutaj dajemy do tej zupy, żeby przepis był zgodny z tym, co robimy. Już mamy prawie około kilograma. Potrzebujemy 1,5 kg, więc jeszcze trochę. Trochę dużo nam się ukroiło, ale z tego coś zrobimy. No ciężko po prostu, tak zachorujemy to i coś jeszcze zrobimy. Przy okazji, drodzy widzowie, skorzystacie z innego przepisu, może jakiś gulasz z dyni, może pióre z dyni, zobaczymy. Ale na pewno w najbliższej przyszłości będziemy robić dynię marynowaną na słodko-kwaśną. Ile mamy? Uwielbiam. Kilo 30. Kilo 30, to jeszcze ten kawałek i już starczy. Kilo 50. No, Dajmy przekroczyliśmy, to, co jest. 1,5 kilo, ale A resztę Jest po prostu się wykorzysta innym wykorzysta do razem. czegoś innego. Tak. Tak na czubku łyżeczki pieprz czarny i łyżeczka soli. Wędrują do garka.
Teraz to wymieszajmy. Poczekajmy, aż marchew puści trochę soku, troszkę ją podsmażmy i będziemy dokładać dynię. Pod przykryciem oczywiście, jeszcze ją podduśmy. I teraz w tym momencie marchew dusiliśmy z cebulą, z czosnkiem razem jakieś 5 minut i teraz ląduje dynia. Będziemy ją też dusić? Chwilę będziemy ją dusić. Też jakieś 5 minut. Mieszając delikatnie. I oczywiście pod przykryciem. Jak duszenie, to pod przykryciem. Teraz do naszej zupy możesz dać bulion warzywny jak masz, możesz dać bulion jakiś wołowy albo drobiowy. Ja daję wodę, bo tak lubię. Do zupy daję 3 liście laurowe. Pamiętaj, ile dajesz, później będziemy blendować i musimy te liście wyłowić z tej zupy. Także ja daję 3 i później muszę je wyciągnąć. I daję ziele angielskie, ale ziele angielskie sproszkowane. Tak na czubku łyżeczki trochę. I daję jeszcze łyżeczkę soli. Pół łyżeczki pieprzu czarnego. I na razie to wszystko. Teraz musimy to dusić do miękkości warzyw. Ja teraz zajmę się dodatkami. Muszę odzyskać pestki i będziemy te pestki prażyć. Robimy pestki prażone do zupki. Pestki dyni mam przygotowane. Słuchajcie, one są umyte, osuszone i teraz rzucamy je na suchą patelnię, lekko rozgrzaną, nie bardzo mocno. I próżymy tak na lekkim ogniu, co jakiś czas po prostu mieszając. Nasza dynia już się rozwarstwia, także już trzeba ją doprawić i odstawić do wystudzenia, ale najpierw ją, jak mówiłem, doprawmy. Tutaj mam gałkę muszkatałową na czubku łyżeczki, cynamon. Ja uwielbiam cynamon do tej zupy. Tak, też na pół łyżeczki. Kary 1 łyżeczkę. I jeszcze dajmy pół łyżeczki soli. I teraz wymieszajmy i sprawdźmy. Smak jest, kochani, idealny, ona się jeszcze przegryzie. Teraz możemy już ją śmiało odstawić do wystudzenia. I teraz do zupy jeszcze dajmy 200 ml śmietany. Śmietanka 30. I tak przygotowaną zupę zostawmy do wystudzenia i będziemy ją, jak się przestygnie, blendować. Zupa jeszcze stygnie, a ja teraz zrobię dodatki do tej zupy. Zrobimy bagietkę serową. Tak, kroję po skosie.
Zrobię to jako dodatek. Zetrę trochę parmezanu. Tyle starczy. Do parmezanu dodam trochę startej mozzarelli. Ten ser razem wymieszam. Bagietkę skropię oliwą. Delikatnie, teraz położymy ser. Posypmy trochę ziołami prowensalskimi. Delikatnie, nie za dużo. I jako zapiekę gorącym powietrzem w takiej maszynie. Jak tego nie masz, po prostu można w piekarniku, ale tu będzie dla mnie szybciej, nie trzeba nagrzewać całej kuchni. I wsadzam to na 200 stopni tutaj do maszyny, na gorące powietrze ustawiam. I jakieś 6 minut będę zapiekał. A teraz zrobimy ten wyjątkowy dodatek i będziemy podkręcać ten smak. Zrobimy bekon taki bardzo chrupiący, jak chipsy. Do tej zupki. Zobaczysz, jak to się fajnie skomponuje w to. Ten bekon będzie doskonale smakował, tylko trzeba go naprawdę zrobić takiego chipsa bekonowego. Musi być bardzo chrupki. I z tą zupą, z tym kremem dyniowym, to będzie naprawdę prawdziwy rarytas. I mamy bekon już ładnie spieczony, taki aż słychać, jak to będzie chrupiący, taki jak chipsy. Nie pozostało nam nic innego, jak zblendować tą zupę na krem. Ja muszę to zrobić na 2-3 razy pewnie, bo mam taki mikser. A jak masz blender taki co od góry, to normalnie na raz. Ja muszę, jeszcze bym zapomniał, muszę najpierw wyłowić 3 liście laurowe. 2 już są. A jeden jest tam. Nie. Moja zupa krem z dyni jest już gotowa. I teraz zobaczcie, tu mam z samymi pestkami i tylko troszeczkę bazylii i tak troszeczkę śmietany na górze. Ale jeśli jesteś wegetarianinem, proszę bardzo, bagietka serowa, możesz w takiej wersji jeść. A jak nie jesteś wegetarianinem, to te pyszne chipsy bekonowe jako dodatek. Ja uwielbiam i tak, słuchajcie. Coś wspaniałego. Ten bekon przełamuje ten smak. Pyszne. Naprawdę jestem dumny z siebie. Krem z dyni wyszedł wyśmienicie. Jest aromatycznie, pachnie w całej kuchni. Ja dziękuję za oglądanie.
Dzięki za każdy komentarz. Z mojej strony to wszystko. Życzę miłych wrażeń smakowych i do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętaj, z reszty dyni niedługo będziemy robić następne przepisy. Także śledź nasz kanał, a najlepiej zasubskrybuj, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Wciśnij dzwoneczek, dostaniesz powiadomienie o każdym następnym naszym przepisie. A warto, bo będą ciekawe przepisy. Cześć!